Hotel Los Arcos. I będziemy zaraz jeść śniadanko, jak widzicie. Trochę ubogie. Są takie placki z sosem i ze śmietaną, a to jest jakaś taka To jest fasola. fasola, no jest taka ciapa jakaś, nie wygląda to zbyt zachęcająco. To jest normalne jedzenie, ta ciapa. Raczej się tym nie najemy, więc trzeba będzie jeszcze coś pewnie dokupić. Brązowe jest bardzo smaczne, muszę przyznać, chociaż wyglądało dziwnie. Spoko. Jesteśmy na parkingu przy ruinach. Dojechaliśmy tu taksówką ze względu na ograniczony czas. Normalnie pewnie byśmy się przespacerowali, bo to jest około pół godziny piechotą z centrum miasta, gdzie mieszkamy. Taksówka kosztowała nas 150 peso, stargowaliśmy z 250. 150 peso w przeliczeniu na złotówki to jest około 30 zł. Także idziemy teraz kilometr pieszo z parkingu w kierunku ruin i tam kupujemy bilet przy wejściu. Maski luchadores walczących. I tutaj liny do tańców. Ale świetny dywan. Hola. Hola. Qué buena pinta. Z papuchą. Teraz idziemy do kasy kupić bilety. Do samych ruin nie są drogie. Natomiast wszystkie dodatkowe atrakcje są dość kosztowne. Ważna informacja, można płacić kartą tutaj. Bilety kupione, dostaje się taką opaskę. Koszt biletu to 60 peso, czyli około 15 zł. Niestety kolejka do wejścia jest mega długa. Tam przeszukują bagaże, dlatego taka kolejka jest. Ważna informacja, już wiemy teraz dlaczego byliśmy sprawdzani. Chodzi o to, że nie można wnosić plastikowych butelek, więc trochę lipa, bo kupiliśmy sobie wody i napojów, bo to jest dłuższe zwiedzanie tutaj. Przy takiej temperaturze wiadomo, że trzeba cały czas pić. Więc trzeba mieć bidon. Więc najlepiej mieć bidon. Akurat ja miałem szczęście, bo mam camelback, więc jak zobaczyli, że mam camelback, to nawet mnie już nie sprawdzali. No i niestety się okazało, że trzeba kupić jeszcze drugi bilet za 95. Opaska to jest tylko opłata za podatek, a prawdziwy bilet kosztuje 95 peso, który kupuje się już w głębi tutaj przy samym wejściu przy murach. Trochę nas w konia zrobili, już poszliśmy z tymi opaskami tam do strażnika, on nas nie chciał wpuścić, także mamy już kupione bilety i idziemy podjąć kolejną próbę zwiedzenia ruin. ¿Cuántas personas son ustedes? Cuatro. El costo de la visita guiada ya con boletos incluidos.
Fajne klimaty dżunglowe. Szkoda tylko, że zaraz obok jest pełna turystów ścieżka. Zobaczyliśmy pierwszą iguanę. Z daleka wyglądało jak korzeń. Pewnie ich tu jest tyle, co u nas kotów. Cały czas jeszcze nie doszliśmy do tych ruin, tylko idziemy przez takie zagajniki. Wszędzie słychać cykady. No i jesteśmy. Są kolejne iguany. Zupełnie się ludźmi nie przejmują. Siedzą i obserwują. Mnóstwo motyli tu lata. Znaleźliśmy iguanę, która zajada sobie opuncję. Czerwona od soku. Super wygląda. Prawie lepsze niż ruiny. Tulum powstało w XIII wieku. Był to już schyłek cywilizacji Majów. Aktualnie są to jedynie ruiny, ale są znane najbardziej z tego, że są położone jako jedyne przy samym brzegu morza. Śliczne te iguany. Tak fajnie pozują. Prawie jakby były szkolone dla turystów, żeby pozować i tutaj. O, tu kokosy spadają. Świątynia fresków to jedna z najlepiej zachowanych budowli w kompleksie. Wewnątrz znajdują się freski. Niestety, same freski są niedostępne dla zwiedzających. Na zewnątrz widoczne są charakterystyczne odciski czerwonych dłoni, które prawdopodobnie symbolizują rytuały związane z symboliką krwi. Przed nami, przynajmniej z tego co wyczytałem na tabliczce, świątynia zstępującego Boga. Tam na górze widać rzeźbę, a przynajmniej jej pozostałości indyjskiego bóstwa. Tam się ceremonie Za mną znajduje się zamek, najbardziej charakterystyczny budynek kompleksu. Kiedyś, z tego co się dowiedziałem, był pomalowany różnymi żywymi kolorami
a na samej górze odbywały się ceremonie. Bo to bardziej świątynia by pasowało niż zamek. A za zamkiem jest taras widokowy z widokiem na morze. No, na tej plaży to niezły śmietnik. No i koniec zwiedzania. Zwiedziłem cały kompleks. Bardzo mi się podobało. Cena w zasadzie podatek plus bilet to 35 zł, więc uważam, że za tą cenę super. Bardzo mi się podobało. Zwiedzanie trwało łącznie 2 godziny. Cały kompleks tak naprawdę można obejść w 20 minut, aczkolwiek warto się zatrzymać w wielu miejscach. Uważam, że minimum te 2 godziny warto tutaj spędzić. Zeszliśmy już na dół z wyjścia i zamiast na prawo trzeba pójść na lewo tą asfaltową drogą i wtedy można będzie dojść do plaży. Droga wygląda tak i z tego, co mówił nam strażnik, idzie się około 10 minut. Po drodze do plaży są kraniki z wodą. Deszczówka oczyszczona. Ale żeby było śmiesznie, to z tego, co właśnie mi Rafał mówi, to niestety nie działają. A myślałem, że tak spoko będzie i że sobie nabierzemy wody. Obok tej wody jest znak, że tędy się idzie do latarni morskiej. Także idziemy. Na końcu drogi dochodzimy do takiego wejścia. No i widzę, że Rafała już tutaj zainteresowała bardziej kawiarnia niż sama latarnia. 40 kosztuje Coca-Cola. Buenas tardes, tenemos coca, agua, 2 aguas y una coca. 8 zł za kołę. 2 aguas y una coca. One są duże, nie malutkie. Mire. Wchodzimy na górę. Tego nie było chyba. I koło latarni, jak widzicie, widok na piękne Morze Karaibskie. Dochodzimy do plaży.
dojazd do centrum. 30 pesos od osoby. Na głównej ulicy zatrzymaliśmy busem. Dojechaliśmy do Cenote Calavera. Idziemy się kąpać. Zaraz będzie lało. Cenote Calavera, czyli czaszka po hiszpańsku. Przed wejściem do cenoty trzeba wziąć tutaj prysznic. Idzie burza, grzmi i zaczął wiać delikatny wiaterek, więc po takim prysznicu wbrew pozorom wcale nie jest tak przyjemnie, trochę chłodno. Małe rybki. Fajna kąpiel, głęboko tam jest i latają nietoperze. I rozpadało się. Siedzimy sobie w knajpie teraz obok, przy samym cenote. Będziemy jeść quesadillas z piwkiem. To są ceny. Jedzonko wygląda tak, bo już nam przywieźli. I takie fajne piwko, Pacifica. Była też Korona, ale Koronę znamy z Polski, więc stwierdziliśmy, że wolimy się napić jakiegoś lokalnego piwa. Jest dobre, ale brakuje ostrej salsy, o którą zaraz pójdę poprosić. Dobre, z ostrym sosem dużo lepsze, bo tak by było mdłe jednak. Generalnie quesadilla to jest tortilla z serem, ale zwykle są też inne jakieś dodatki do tego. To nie znaczy, że nie może być mięsa w tym, tak jak tutaj jest na przykład. No, a tak wygląda zamknięta cenota. W zasadzie zakryta. No, a my kierujemy się z powrotem do hotelu. No już pod koniec straszne komary zaczęły gryźć. Takie malutkie tu latają i dziabią. Podobno malaria aż tak często nie występuje tutaj w okolicach Tulum, Cancun, ale my na wszelki wypadek bierzemy leki antymalaryczne. Głównie dlatego, że jedziemy dalej na południe. Jutro lecimy do Gwatemali.